Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na demonstrację aplikacji Book Player, ale nie w tej doskonale znanej Wam wersji na urządzenia mobilne typu iPhone czy iPad, ale w wersji zegarkowej. Aplikację Book Player, mówię o tym, że ją znacie doskonale, ponieważ jest to świetny program do odtwarzania audiobooków. Co więcej, Gianni, któremu w tym momencie bardzo dziękuję za udostępnienie aplikacji do testów, świetnie dba o dostępność tej aplikacji dla użytkowników korzystających z technologii asystujących, chociażby takich jak czytnik ekranu Voice Over. Dlaczego dzisiaj będę Wam demonstrował wersję mobilną, a właściwie zegarkową aplikacji Book Player? Otóż dlatego, że jest to pierwszy program, który umożliwia słuchanie audiobooków nie tylko z poziomu samego zegarka, czyli nie musicie mieć ze sobą telefonu, aby móc słuchać książki z poziomu waszego zegarka, ale jest to pierwsza aplikacja, która umożliwia słuchanie tego typu książek z poziomu głośnika waszego Apple Watch. Dotyczy to oczywiście w tym momencie najnowszych zegarków typu Apple Watch w wersji 10 i Apple Watch Ultra 2, ale to naprawdę działa i działa fantastycznie, więc teraz wszystkie osoby, które dotychczas korzystały z iPhone'ów czy specjalnych czytników książek do czytania, do słuchania audiobooków, nie musicie tego robić. Możecie słuchać książki z poziomu waszego zegarka, nawet gdy wygodnie leżycie sobie na kanapie, głos lektora może dobiegać prosto z waszego nadgarstka. Ale jak wygląda sama aplikacja? W tym celu przełączamy się na Apple Watch. W tym momencie mamy otwarty Apple Watch, aktywny ekran. Upewnijmy się jeszcze, że Voice Over działa. Dwukrotnie naciskam koronkę. Mamy ostatnio otwarte aplikacje. Wybieram Book Player, ponieważ teraz będziemy czytać audiobook na zegarku. Aktywuję tą aplikację. I mamy tutaj okno aplikacji Book Player, główny ekran, na którym znajdują się tak naprawdę trzy najważniejsze elementy, czyli ustawienia, ostatnio odtwarzane i biblioteka. W ustawieniach tak naprawdę tylko się logujemy po to, żeby była możliwa synchronizacja naszych danych z chmury. O tym za chwilkę. Ostatnio odtwarzane. Może po prostu zademonstruję Wam, jak to działa. Mamy tutaj książkę pana Grzędowicza, Pan Lodowego Ogrodu. Stukam w ten element. Wydawnictwo Fabryka Słów przedstawia Jarosław Grzędowicz, Pan Lodowego Ogrodu. Tom pierwszy. Jak widzicie, książeczka odtwarzana jest bez najmniejszego problemu. Przepraszam za głośność, ale jest rzeczywiście głośno. Ja tutaj w ustawieniach to też Wam zaraz zademonstruję, bo gdy mamy możliwość odtwarzania, to oczywiście mamy możliwość też przewijania wstecz, zatrzymywania, odtwarzania i mamy tutaj najważniejszą opcję, czyli elementy sterujące odtwarzaniem. No i później możemy jeszcze sobie wybierać rozdziały, ale chciałem Wam pokazać jeszcze tutaj tą pozycję, bo co my tutaj mamy? Minus, symbol 1,00x, przycisk plus, 1,00. Możemy przerzucać sobie tutaj prędkość odtwarzania, minus 1 plus, symbol zwiększać, zmniejszać. Globalna kontrola prędkości, przełącznik, wyłączone. Możemy globalnie dla wszystkich naszych książek ustawiać sobie prędkość, to jest duży plus tej aplikacji. Zwiększ głośność, przełącznik, włączone. Zwiększyć lub zmniejszyć głośność. Odznaczam ten element, bo tutaj jest audio podbijane w tym momencie, w nagraniu może to przeszkadzać. Automatyczne odtwarzanie, przełącznik, wyłączone. I mamy tutaj szereg dodatkowych opcji. Przełącznik, wyłączone. Dobra, to chciałem tylko wyłączyć i pokazać Wam, jak to działa. Klasycznie przycisk wróć. Przycisk głośność 100%. Regulacja. I sprawdźmy, czy troszkę się ściszyło. Głośność 17 minut. Głośność 100%. 100% może ściszmy. 94, 80, 81%. Ścisza nam się też troszkę voiceover, ale zobaczmy. Głośność 81%. Głośność 17. Przycisk wróć. Dobra, wróć. Przycisk wróć. 01. Pan Lodowego Ogrodu Ros. Ostatnio odtwarzane. 0. Biblioteka. Grzędowicz Jarosław. Pan Lodowego Ogrodu 01. 01. I zobaczmy, jak teraz będzie audio. Głośność 01. Wszystkie wyjścia, zanim się wejdzie, Troszkę ciszej. trzeba obejrzeć, trzeba zbadać.
bo nie wiadomo, gdzie wrogowie. Oczywiście działają też gesty. Magic Tab, czyli podwójne stuknięcie dwoma palcami, też nam wstrzymuje i wznawia odtwarzanie, tak więc nie musimy szukać przycisku odtwarzania, na przykład jeśli uprawiamy sport, bo ja używam tego głównie przy aktywnościach fizycznych, gdzie po prostu muszę szybko wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, wtedy podwójne stuknięcie dwoma palcami wznawia i zatrzymuje odtwarzanie. 30 sekund. Ekran odtwarzania jest dość prosty, więc tutaj nie ma co za bardzo komentować. Odśwież dane. Przycisk. Dane możemy oczywiście odświeżać, tak jeśli na urządzeniu mobilnym przeczytaliśmy fragment książki, jesteśmy troszkę dalej, to tu możemy kliknąć odśwież, żeby nam się aplikacja zsynchronizowała i żebyśmy zaczynali książkę czytać od tego samego miejsca, w którym skończyliśmy na urządzeniu mobilnym. No i mamy oczywiście bibliotekę i tutaj mamy pod tym nagłówkiem kilka pozycji, Grzędowicz Jarosław, Pan Lodowego Ogrodu 01, czytaj J, Rozemek, czyli wymienione książki, te, które mamy zaimportowane do naszej aplikacji. Książki oczywiście importujemy z poziomu aplikacji mobilnej na naszym telefonie. Otworzę sobie tutaj jedną z tych książek. I teraz to, co jest najlepsze, w moim odczuciu przynajmniej, czyli ta aplikacja Book Player umożliwia nam słuchanie książek bez konieczności posiadania przy sobie iPhone'a. To jest genialna sprawa, że możemy sobie pobrać tutaj na zegarek te książki i później ich słuchać właśnie na przykład w trakcie biegania, jazdy na rowerze, czy gdziekolwiek indziej, jeśli nie mamy ze sobą telefonu. Zobaczcie, tu Wam pokażę. Zwróćcie uwagę na ikonę na końcu poszczególnych plików i też informacje, jakie czyta Apple VoiceOver. 02 Pan Lodowego Ogrodu Ros. 1 do Jarosław Grzedowicz. Ukończone 0%. Czas trwania 14 minut 21 sekund. Pozostały czas książki 14 minut 21 sekund. Chmura. Przycisk. Czyta chmura, że książka znajduje się w chmurze i teraz, żeby ją pobrać, korzystam z czynności. I tutaj aktywuj do pobierania z Eticloud. Tutaj czyta pobieranie z iCloud, ale tak naprawdę to jest pobieranie z chmury aplikacji, a nie z iClouda, więc w ten sposób możecie sobie dociągać książki, tak żeby nie zapchać całego Apple Watcha. Możecie pobrać sobie wybrane fragmenty, które wiecie, że będziecie chcieli w danym czasie czytać, słuchać. No a tutaj jeszcze przykład, jak czyta VoiceOver. W momencie, gdy mamy pobrany plik, czas trwania 17 minut 39 sekund. Pozostały czas książki 17 minut 40 sekund. Zegarek. Przycisk. Czyta na końcu zegarek. Mamy informację, ile mamy przeczytane książki, ile książki do przeczytania nam jeszcze pozostało. Całość jest niezwykle przejrzysta, niezwykle funkcjonalna. Jest to mega wygodna sprawa. Wiecie doskonale, że ja czytam książki elektroniczne z poziomu naszego zegarka, w tym momencie mojego zegarka, i bardzo to sobie chwalę, takie podejście, więc dla mnie jest to naturalny sposób czytania książek w trakcie aktywności fizycznych i do tej pory nie mogłem czytać audiobooków, mogłem czytać tylko i wyłącznie e-booki. Od tej pory się to zmienia. Book Player to wspaniała alternatywa dla książek typu text speech, nie text speech, speech central, voice dream reader. W tym momencie możemy czytać audiobooki z poziomu naszego zegarka. Niestety jest to opcja płatna, bo tutaj płacimy za możliwość utrzymywania audiobooków na serwerach aplikacji Book Player, więc za to trzeba płacić. Można płacić w subskrypcji miesięcznej, w subskrypcji rocznej. Możecie sobie to oczywiście sprawdzić, oglądając wersję Pro, ile taka usługa kosztuje. W każdym razie ja ze swojej strony bardzo Wam polecam, bo jest to świetna sprawa, działa to super, no i ja naprawdę jestem pod wrażeniem, jak działa Book Player. Mam nadzieję, że aplikacja nadal będzie tak fajnie wspierana pod względem dostępności, czego, kochani, sobie i Wam życzę. A póki co bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam oczywiście do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, to oczywiście pamiętajcie, żeby to zrobić. A póki co ja kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.